Akademia Dziergania La Gauche My Passion. Zrób sobie sama od Kitir. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w wirtualnej Akademii Dziergania La Gauche My Passion. Dziś chciałabym Wam pokazać, jak wykonać takie oto ocieplacze na ręce, zwane mitenkami, które będą idealnym rozwiązaniem na nadchodzący zimowy czas, zarówno dla Was, jak i dla najbliższych Wam osób. Bo taka rzecz może być genialnym, fantastycznym prezentem na Mikołajki, urodziny, imieniny, albo na święta. Wykonanie takiego dodatku jest bajecznie proste, no bo tak naprawdę ograniczy się do wydziergania dwóch takich kawałków ściągacza, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. W zależności od potrzeb i upodobań on może być albo taki krótki jak ten tutaj, dla takich mitenek, albo dłuższy jak ten tutaj, dla mitenek tej długości. Wydzierganie ściągacza jedno oczko prawe, jedno oczko lewe z całą pewnością nie nastręczy Wam żadnych problemów. Za chwilę zresztą pokażę, jak sobie z tym poradzić. Trzeba będzie się tylko skupić przy przerobieniu pierwszego rzędu, a potem już w każdym kolejnym będziemy przerabiać oczka w taki sposób, jak nam to pokazują druty. Szerokość takiej dzianiny też nie może być zbyt wielka. Zobaczcie, jak układa się taki ściągacz. Szerokość tego kawałka nie jest jakaś ekstremalnie duża, dlatego że mitenki będą się w trakcie noszenia rozciągać. To jest taki element garderoby, który zakłada się dosyć często na ręce. Moja dłoń do najszczuplejszych nie należy, no a taka mitenka z takiego kawałka ściągacza wygląda tak właśnie. I to, co tutaj widzicie, zostało wydziergane z połączonej włóczki Gliss i włóczki Gurta. Niemal identyczną szerokość ma ten kawałek wydziergany w kolorze czarnym. Tym razem jest to pojedyncza nitka włóczki Fuwa i chociaż też nie wygląda na najszerszy, to jak widzicie po zszyciu spokojnie pasuje nawet na moją dosyć szeroką rękę. Tutaj jest kawałek dzianiny wydziergany z identycznej liczby oczek jak to, co widzicie pod spodem. Ja w każdym przypadku, w przypadku każdej pokazywanej Wam tutaj mitenki nabierałam taką samą liczbę oczek, czyli 41. Efekt to coś takiego i tutaj również po założeniu nie ma żadnych problemów z szerokością. Ta została wydziergana podwójną nitką włóczki Gurta. Do wydziergania takich mitenek będzie Wam potrzebne w zależności od ich długości około 150, 200, 220 metrów bieżących włóczki. Ja wykorzystywałam albo podwójną nitkę włóczki Gurta, albo mieszałam Gliss z Gurtą, dziergając pojedynczą nitką. Jeżeli dziergacie podwójną nitką, to pamiętajcie, że te 150, 200, 200 kilkadziesiąt metrów powinno być w jednym i w drugim motku, bo po łączeniu tych dwóch nitek, ona spięta w jedną, dalej będzie miała taką właśnie długość. Nie zrobi się z niej 300 bądź ponad 400. Dziergałam z włóczki Poezja pojedynczą nitką oraz z włóczki Fuwa. Podsumowując, mogłabym powiedzieć, że trzeba będzie wybrać włóczkę przeznaczoną na druty numer 6, ale do dziergania mitenek wykorzystać druty cieńsze. 4, 4,5, maksymalnie 5. One muszą być sprężyste, muszą się rozciągać. Oczka muszą być przerabiane ciasno, tak jak w przypadku czapek. Dlatego takie cienkie druty są tutaj nieodzownie wskazane. Oprócz włóczki i drutów przygotujcie sobie również szydełko, bo szydełkiem będziemy na końcu oczka bardzo ciasno zamykać. Szydełko najlepiej w rozmiarze 3, 3,5, 4 mm. No i potrzebna będzie igła. Zaopatrzcie się w taką metalową z dużym uchem igielnym, przez które przeciągnie się najgrubsza nawet nitka. Taka igła to zakup na całe życie, ona skutecznie poprawi Wam jakość zszywania. Jeżeli jesteście gotowi, to zabieramy się do pracy. Tak jak powiedziałam, trzeba będzie wydziergać dwa takie kawałki ściągacza. Ich długość dopasowywać będziecie do swojej ręki albo do swoich potrzeb. Bierzemy druty w rozmiarze 4 mm, najlepiej. Zostawiamy sobie tutaj trochę więcej nitki i nabieramy 41 oczek. Dla takich mitenek jak te, które tutaj widzieliście. Jeżeli wiecie, jak oczka nabierać, nabierajcie 41 lub inną liczbę nieparzystą. Jeżeli nie wiecie, jak nabierać oczka, obejrzyjcie 2 lekcje z elementarza dziergania LGMP, w którym pokazuję, jak to zrobić. Mnie po nabranych oczkach zostało tyle nici i to swobodnie wystarczy mi potem do szycia. Zaczynam dziergać pierwszy rząd, włóczka z kłębka i włóczka, która została po nabraniu oczek, jest po tej samej stronie. Zaczynamy dziergać pierwszy rząd ściągacza, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Rozpoczynamy oczkiem prawym będziemy kończyć. Nie ma znaczenia, czy dziergacie techniką słowiańską, czy zachodnioeuropejską, dziergajcie po swojemu. Pierwsze oczko prawe, ja na początek dziergam techniką słowiańską, wbijam drut.
wyciągam pętelkę. I teraz po przerobieniu tego pierwszego oczka dociągam tą nitkę tutaj mocno. To jest raz, żeby nam się to miejsce zamknęło, a teraz dociągam tą pętelkę mocno. Oczko prawe, nie dziergamy oczek brzegowych. Pierwsze oczko w każdym rzędzie będziemy mocno dociskać po przerobieniu, po to, żeby uzyskać piękną krawędź, która potem bez najmniejszego problemu pozwoli nam tą mitenkę zszyć w całość. Oczko prawe, a potem oczko lewe, znowu oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, lewe, prawe i tak na zmianę do samego końca. Ostatnie oczko w pierwszym rzędzie to musi być oczko prawe. I teraz po przerobieniu tego rzędu włóczkę, która została po nabraniu oczek, mam po przeciwległej stronie w stosunku do włóczki z kłębka. Oto zaczynam dziergać rząd numer 2, lewa strona robótki, rząd parzysty. Włóczka, która została po nabraniu oczek, jest po stronie lewej dłoni, przeciwnie do włóczki z kłębka. I od drugiego rzędu będziemy już dziergać wszystkie oczka tak, jak nam pokazują druty. Tutaj pierwsze oczko po lewej stronie to będzie oczko lewe, ostatnie również oczko lewe. Przerabiam je więc jak lewe. I znów po przerobieniu dociskam tą pętelkę mocno. Zobaczcie, ją można sobie w ten sposób regulować. Trzeba ją tutaj po przeniesieniu na prawy drut docisnąć bardzo mocno. No i kolejne oczka już dziergamy tak, jak nam pokazują druty, czyli oczka prawe jak prawe, a lewe jak lewe. Prawe jak prawe, lewe jak lewe. Przypominam, dalej dziergam techniką słowiańską. Ostatnie oczko w rzędzie parzystym po lewej stronie robótki to też oczko lewe. No i mamy kolejny rząd po stronie prawej. Prawa strona robótki, obie nitki, i ta z kłębka, i ta, która została po nabraniu oczek, są po tej samej stronie, po stronie dłoni prawej i dziergamy kolejne rzędy ściągaczem. Pierwsze oczko po przerobieniu dalej dociskamy. I w dalszym ciągu, tak jak pokazują druty. Jak mamy jodełkę, oczko prawe, to dziergamy prawe. Jak taką kreseczkę, czyli lewe, dziergamy lewe. Prawe i lewe na zmianę. Jeżeli na co dzień dziergacie techniką zachodnioeuropejską, dziergajcie swoje oczka po swojemu. I tutaj też zawsze pierwsze oczko, bez względu na to, czy będzie to pierwsze oczko po prawej stronie robótki, czy pierwsze oczko po stronie lewej, po przerobieniu trzeba mocno docisnąć, bo do szwu równoległego bardzo ważne będzie uzyskanie takiej krawędzi. Prościej będzie nam później tą mitenkę zszyć. W technice zachodnioeuropejskiej dokładnie tak samo pierwsze i ostatnie oczko po prawej stronie robótki to będą oczka prawe. I też po przerobieniu, po przeniesieniu na prawy drut dociskamy tutaj wszystko mocno i potem dziergamy na zmianę oczka lewe i oczka prawe. Lewe, prawe, lewe, prawe. Ci, którzy mają większą wprawę w dzierganiu oczek lewych, robią to bez pomocy palca. Ostatnie oczko w rzędzie po prawej stronie robótki to także oczko prawe. I mamy stronę lewą. Zobaczcie na ułożenie nitek. Tutaj też pierwsze oczko po przerobieniu trzeba będzie mocno docisnąć. Po lewej stronie robótki pierwsze i ostatnie oczko to oczko lewe. Dociskam. Wyrównuję sobie tutaj wszystko i dziergam oczka dalej, tak jak pokazują mi druty. Prawe jak prawe swoją techniką. Lewe jak lewe, również swoją techniką. Albo jeżeli ktoś ma wprawę, to lewe tak.
Bardzo ważne jest, żeby nie mylić dwóch technik dziergania, nie dziergać oczek prawych jedną techniką, oczek lewych drugą. Ja znów odsyłam Was do playlisty Elementarz. Znajdziecie tam 2 filmy, które traktują o tym właśnie temacie, pokazując, czym różnią się dwie techniki przerabiania oczek i oczka prawe skierowane na wschód od tych skierowanych na zachód. Dziergamy w ten sposób ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe na odpowiednią długość, wysokość, wybraną liczbę rzędów, taką jaka jest Wam potrzebna. Dopasowujcie ją do swojej ręki. Ja tutaj mam 56 rzędów, to jest włóczka Poezja, dziergana drutami numer 4. W tym przypadku wydziergałam 60 rzędów, to były 2 nitki, połączenie włóczki Glissy z gurtą. Tutaj jest 100 rzędów, to jest mitenka wydziergana z włóczki Fuwa, z podwójnej nitki włóczki gurta 94 rzędy. Dziergajcie taką długość, jaka jest Wam potrzebna. Ważne będzie tylko, żeby oba takie kawałki miały taką samą liczbę rzędów. Chyba że chcecie pójść w awangardę i mieć jedną mitenkę krótszą, a drugą dłuższą, to wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Jeżeli jednak chcecie zachować symetrię, to przyda Wam się umiejętność liczenia rzędów. Mamy ściągacz jedno prawe, jedno lewe. Tutaj zobaczcie, mamy kolumny oczek prawych, pomiędzy nimi kolumny oczek lewych. Jeżeli nitka z kłębka i nitka, która została po nabraniu oczek, jest po tej samej stronie, to znaczy, że przerobiliśmy parzystą liczbę rzędów. No i teraz wystarczy rozciągnąć sobie tą dzianinę. I jak się rozciągnie, to tutaj w tej kolumnie oczek lewych pokaże nam się taka oto drabinka. I licząc szczebelki takiej drabinki, policzymy rzędy, które już udało nam się przerobić. Zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej do samego końca. Tutaj wynik liczenia musi być parzysty, bo powtórzę, te 2 nitki po jednej stronie sugerują, że przerobiłam parzystą liczbę rzędów. Jeżeli nitkę, którą będziesz dziergać, masz tutaj właśnie, a ta, która została po nabraniu oczek, jest po przeciwnej stronie, to znaczy, że do tego miejsca została przerobiona nieparzysta liczba rzędów. Zanim więc zabierzecie się za zamykanie tych oczek, sprawdźcie, czy aby na pewno jedna i druga mitenka ma przerobioną taką samą ilość rzędów. No i na koniec bardzo ważne będzie takie ciasne zamknięcie wszystkich oczek, ekstremalnie ciasne, bo ten fragment tutaj właśnie po zszyciu będzie stanowił to miejsce. Jeżeli więc nie chcecie mieć tutaj, w tym miejscu po zszyciu takiego wielkiego, rozflaczonego otworu, to trzeba będzie zrobić to dokładnie tak, jak teraz pokażę. Tak jak powiedziałam, ciasno, ciaśniuteńko. Wbijamy szydełko w pierwsze oczko. W ten sposób, jeżeli to oczka ułożone w kierunku na wschód, czyli dziergacie techniką wschodnioeuropejską, w ten, jeżeli to oczka ułożone na zachód, bo dziergacie techniką zachodnioeuropejską, wyciągamy pętelkę, no i teraz przez nią będziemy przeciągać kolejne oczka. Jak oczko lewe, to wbijamy szydełko tutaj w to oczko, przeciągamy nitkę na drugą stronę i pod tą pętelką na szydełku dociskamy od razu nitkę, tak żeby się ta pętelka zrobiła malutka. Jak oczko prawe, to w oczko prawe przeciągamy nitkę i na drugą stronę. Oczko lewe, dociągamy nitkę, oczko prawe, dociągamy lewe. Jeżeli prawe zachodnioeuropejskie, to tak jak do przerobienia oczka prawego. I za każdym razem po przeciągnięciu tej pętelki tutaj trzeba zacisnąć wszystko mocno, równo, tak żeby to zamknięcie było ciasne, ciaśniuteńkie. Jak najciaśniej się da, do samego końca. Jeszcze raz przez to oczko przeciągam nitkę, odcinam jej trochę więcej, wyciągam. Oczka zamknięte, mamy tutaj 2 nitki, jedna, która została po zamknięciu oczek, druga, która została po ich nabraniu. No i teraz trzeba będzie tą nitką tutaj od góry
w kierunku do dołu, tą od dołu do góry, zszyć tę krawędź, zostawiając tutaj tylko taki mały otwór na kciuk. I zszywać będziemy szwem równoległym, zwanym też szwem materacowym. Nawlekam igłę. Tutaj mamy tą górną krawędź zamykaną szydełkiem. To będzie ta część noszona tutaj, gdzie mamy palce i trzeba będzie zszyć taki tutaj oto kawałek. Nitka pochodzi z tej części dzianiny. Zaczynam szycie po drugiej stronie. Ważne jest, żeby zszywać prawą stronę dzianiny, czyli tą, która rozpoczynała się i kończyła oczkiem prawym. Tutaj mamy jedną kolumnę oczek prawych, a tutaj drugą kolumnę oczek prawych. Nitka jest z tej strony, to igłę wbijać będziemy po drugiej. Od wewnętrznej strony, od środka. Trzeba będzie znaleźć sobie tutaj takie pierwsze oczko łańcuszka. Ważne, żeby nie wbić igły tutaj w takie miejsce, bo to są już kolejne rzędy. A czasami łatwo takie miejsca pomylić z tym oto tutaj. Jak się nie pomylić? No trzeba obserwować robotę. Tutaj mamy te kolumny. Prawa, lewa, prawa, lewa. To jest ta ostatnia kolumna i tutaj trzeba będzie wbić igłę. Metalowa jest do takich celów najlepsza. Chowają się przy niej wszystkie plastikowe dziewiarskie. Tutaj załatwione, to teraz robimy to samo, ale wbijając igłę w pierwsze oczko z tej drugiej strony, też po lewej stronie robótki, po wewnętrznej. Trzeba sobie będzie te dwie krawędzie ładnie zlicować. I teraz popatrzcie, jak ułożycie tą robotę równiutko, to tutaj pięknie zlicują się kolejne rzędy. Mamy takie dłuższe nitki i krótsze poprzeczne, dłuższe i krótsze poprzeczne. Każde takie dwie niteczki to jeden rząd. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. My będziemy musieli przeciągać igłę pod taką krótką niteczką, wbijając ją tutaj z tej strony, wyciągając z drugiej i zaczynamy po tej stronie, z której nie pochodziła nitka. To była nitka, więc zaczynamy tutaj. Wbijam igłę raz, dwa, wyciągam. A teraz to samo robię tutaj po drugiej stronie. Pierwsza, krótka i druga. Tu i pod tą niteczką z drugiej strony wyciągam. Zaciągamy sobie tutaj wszystko od razu i biegniemy na drugą stronę. I teraz zobaczcie, stąd wychodziła niteczka, to w to miejsce wbijamy igłę i pod zgrubieniem wyciągamy z drugiej strony. Tutaj stąd wychodziła nitka, to w tą przestrzeń pod tym zgrubieniem wyciągamy z drugiej strony. Zaciągamy od razu te niteczki. I znowu stąd wychodziła nitka, to w tą przestrzeń pamiętajcie, żeby nie wbijać igły w nitkę, a już tym bardziej pomiędzy dwie, jeżeli tak jak tutaj w tym wypadku z dwóch nitek coś dziergaliśmy. Wbijamy igłę w takie przestrzenie pomiędzy oczkami, wyciągamy z drugiej strony. Tutaj stąd wychodziła nitka, więc wbijamy igłę w to miejsce i wyciągamy po drugiej stronie tej poprzecznej niteczki. I po zaciągnięciu tych dwóch nitek z dwóch kolumn, pierwszej kolumny oczek prawych i ostatniej, zobaczcie, robi nam się tutaj jedna, a ściągacz wygląda tak, jakbyśmy dziergali go na okrągło. Zszywamy najpierw tą górną część mitenek, część, która będzie noszona na palcach. I ten zszywany fragment powinien mieć jakieś 7, 7,5, 8 cm. Trzeba to sobie tutaj przymierzyć i sprawdzić, czy długość jest odpowiednia. Jeżeli tak, to tą część trzeba będzie zakotwiczyć. Wbijamy tutaj jeszcze raz igłę w drugą stronę. Przewijamy na lewą. I po lewej stronie kotwiczymy tą nitkę. A teraz w takim szwie kilka przeciągnięć w jedną.
na drugą stronę i w przeciwnym kierunku. To samo. I teraz trzeba wziąć nożyczki i tutaj króciutko obciąć. Przewijam znowu na stronę prawą, a teraz to samo trzeba będzie zrobić tutaj, idąc od dołu do góry. W identyczny sposób. Najpierw pierwsze oczko po drugiej stronie, czyli licujemy dolną krawędź, pierwsze oczko tego łańcuszka, który nam tutaj rozpoczyna robótkę, pierwsze oczko dolnego łańcuszka po stronie, z której pochodziła nitka i znów układamy wszystkie rzędy jeden obok drugiego i zaczynamy. Zostawiamy dziurę na kciuk i po tej stronie też igła do spodu, na lewą stronę kotwiczymy nitkę i chowamy ją w szwie. Gotowe. No i na koniec możemy jeszcze doszyć tego typu znaczek albo na dole. Wtedy wygląda o tak, albo tutaj tak bardziej na środku. Wtedy wyglądać będzie w ten sposób, albo blisko górnej krawędzi, żeby uzyskać taki efekt. Mam nadzieję, że Twoje mitenki wydziergane sprawią radość Tobie albo obdarowanej nimi osobie. Jeżeli podobał Ci się ten tutorial, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, udostępnij go swoim znajomym, którzy być może też będą chcieli coś takiego wydziergać. Zostaw komentarz, kciuk w górę i zaglądaj na mój kanał regularnie po więcej tego typu treści.